chciałbym trochę powiedzieć o tym, co mi się przytrafiło. Taki Nordic White West od kuchni. I to jest dla uszu, które słyszą. Nie jest informacja dla wszystkich. To przebudzenie, z którym się spotkałem w tej rzeczywistości, w tym świecie, który nazywamy Ziemią, jest nie dla wszystkich czymś zrozumiałym i rozumiem. Sam jeszcze jakiś czas temu, identyfikując się z tym imieniem i nazwiskiem i PESEL-em, byłem właśnie taki. Żyłem w ignorancji, utożsamiałem się z umysłem. Nie wiedziałem jeszcze, co w ogóle znaczy, że mogę być czymś oddzielnym od umysłu. Znalazłem w takiej przyrodzie, swój prawdziwy dom. Przebudziłem się jak nie tylko jeden na tej rzeczywistości, na tej ziemi. I dlaczego powstał Nordic White West, albo dlaczego buduję Nordic White West, bo to dopiero początek. Amatorsko zrobiłem stronę internetową, założyłem YouTube'a, Instagrama. Nie robię z pozycji tego ego. Jeszcze nawet nie wiem, jak funkcjonować, jak odnaleźć się tutaj, jak oddychać, jak jeść, jak kontaktować się z innymi, O wow! Zobaczcie, kogo spotkałem na drodze, jaki fajny. Ej, a ty chcesz być w Nordic White West? Co, kochany? Ej, jaki fajny! Wow! Słodziaku ty! Uciekł. Pierwszy raz w Norwegii widziałem węża, no ale i to do pierwszego filmu. Także ciekawie. I nawet syczał, także może będzie to słychać. Także wracając do tej mojej informacji, takiego manifestu, jakim chcę się z Wami podzielić, to praca nad Nordic White West, gdzie z wnętrza tej istoty, którą tak naprawdę cały czas byłem, to o tym zapomniałem, bo umysł robił taki hałas, pokazywał mi, że świat jest taki i taki. Ludzie na zewnątrz pokazywali mi, jaki jest świat ze swojego punktu widzenia, ze swoich doświadczeń. No i co się stało? To przebudzenie jeszcze nie do końca jestem w stanie zrozumieć i podzielić się w 100% z Wami, bo tak wygląda, jakbym w nocy umierał, a rano rodził się na nowo i nie pamiętam siebie. Nie pamiętam. Ktoś do mnie mówi bracie, albo synu, albo kumplu, albo przyjacielu, ale nawet jak ktoś się pomyli z tym imieniem, którym kiedyś się identyfikowałem bardziej, to już nie poprawiam nikogo. Po prostu dalej kontynuuję rozmowę. A Nordic White West buduję, bo kocham naturę, kocham konie. Mieszkam obecnie w Norwegii i też uczę się jeździć na koniach. W Polsce, w pomorskim województwie, z panem Jerzym Baflobirem, z panem Jackiem ze Sztutowa, Bochun. Zaczynam współpracę.
Projekt, który nie jest projektem biznesowym ani wymysłem ego, tylko projekt, który wyszedł z ciszy, który pokazał mi, że mam, tak jak inni wielcy nauczyciele tego świata, jak odkryli tajemnicę, że nie są umysłem, ciałem, zmysłami, żeby dzielili się tym, co odnaleźli. Tak jak Budda powiedział, że buduje zakon tylko dlatego, że żeby ludzie, którzy czują, żeby mieli przyjaciół, bo tak naprawdę nie jest łatwo funkcjonować, jak nikt nie rozumie tego. Dlatego wiem, że jest was wielu, wiem, że jesteście gdzieś i wiem, że przyciągnę odpowiednich ludzi, odpowiednie istoty, które też czują, też chcą spotykać się, też chcą być, tak jak Eckhart Tolle czy pan Mieczysław Bielak, od którego też się uczyłem, że ta rzeczywistość jest iluzją. A Nordic White West jest powróceniem do siebie, jest byciem w naturze, byciem spójnym nawet z takim wężem, który pokazał się na tym początku filmu w Norwegii. Też jestem z nim połączony, jestem połączony ze wszystkim, co istnieje, tym wiatrem, który teraz otula moje ciało, albo słońce, które świeci, jest częścią mnie, ziemia. Czuję, jakby moje myśli i emocje przechodziły metamorfozę. I wracając do tego projektu, nie jestem w tym profesjonalistą, nie jestem w tym, nie zrobiłem mega szkoleń. Po prostu chcę zacząłem ten projekt, a chcę zacząć dzielić się tą ciszą wewnętrzną, którą mam w sobie. Nie wszyscy ją tolerują, nie wszyscy ją akceptują, nie wszyscy ją rozumieją. Spotykam się też z dużą ilością ataków na swoją, może na tą formę, albo bardziej na tą ciszę, bo odsłaniam wszystko swoją ciszą. Jak jestem, to niektórzy mnie atakują dlatego, że nie odpowiadam albo że nie robię tego, co kiedyś robiłem. Ale kocham ich za to. Przebaczyłem już samemu sobie, przebaczyłem wszystkim tym, którzy mnie skrzywdzili albo którzy zachowywali się w stosunku do mnie nie fair, bo może jako forma ja robiłem takie rzeczy, dlatego też to akceptuję, też tym jestem. I cały czas uciekam od tego projektu Nordic White West. Ale wierzę, że spotykając takich ludzi podobnych do tej przebudzonej istoty, którą jeszcze jestem, wierzę, że zbudujemy może nie tak jak Budda, zakonu, ale zbudujemy przestrzeń, miejsce, gdzie będzie można się spotykać, pobyć razem, może pojeździć konno, wspólnie pogotować. I nie trzeba znać języka, żeby się komunikować, bo to już jest inny rodzaj komunikacji. Wspólnie pomedytować, wspólnie pobyć w ciszy, w
oddechu, w połączeniu ze sobą. Moje serce czuje ogromny spokój w tym. I nawet jak 3 dni temu podjąłem decyzję o wyprowadzce z Norwegii do innego kraju, do takiego kraju, gdzie właśnie dosłownie jest tak jak teraz tu w Norwegii, to dość dziwny zbieg okoliczności, bo nie zawsze jest tak tutaj słonecznie w tym miejscu, gdzie ja jestem. Zainwestowane pieniądze na przeprowadzkę wszystkie dosłownie wczoraj o 12 w nocy straciłem, także coś zabawnego, ale to może był też egzamin, czy ego jeszcze wyjdzie ta istota z poziomu ego, ale no jednak jako Jarek, jeszcze Jarek, sam był zaskoczony tym, że w ogóle zasnął jak niemowlę po tej 12 w nocy. Także to tak jakby pokazało taki delikatny sprawdzian, ale żyję w zaufaniu, żyję w czymś, co nie można przełożyć na słowa. Ale wiem, że tam jesteście, wiem, że dotrze to do takich istot, które znają miejsca, znają ludzi, którzy nakierują mnie, pomogą mi w tym. Podobno jak się prosi, to jest nam dane. Dlatego moim planem było wyjechanie do ciepłych krajów, tam gdzie jest cudowna przestrzeń, cudowna natura, na to, żebym dalej robił zdalnie ten projekt. I zależało mi na miejscu, gdzie są konie, gdzie jest stadnina. Mogę pracować jak tylko za jedzenie i za spanie, żebym miał czas na budowanie tego projektu, budowanie go sercem. A powiem Wam, że jak widzę tą piękną, teraz te piękne widoki, to tak jak z jednego filmu, gdzie kobieta wchodzi na jedną wieżę i mówi, że to tak jakby się znało przyjaciela całe życie, a nie widziało się jego twarzy. I właśnie wychodząc w takie piękne przestrzenie, czuje się połączenie z tym wszystkim. To właśnie ja widzę takiego przyjaciela, tylko nie w tym świecie. Dlatego nie czuję się, że już jestem w tym świecie. Jeszcze jestem. No jestem jeszcze formą. Nie odnajduję się w zadaniach, które wykonuję, bo to nie współgra ze mną. Tak jakby dusza, ten ogień, który pomógł mi przejść pokazał, że mogę przejść przez najgorsze cienie swojego życia, swojej duszy. I pomógł mi podsuwać wszystkich ludzi, którzy byli mi w tym przeszkodą. Na początku tego nie rozumiałem, wszystkich traciłem i nie potrafiłem zrozumieć, co się dzieje. Na początku myślałem, że coś ze mną jest nie tak. No ale teraz już znam odpowiedź. Potrzebowała dusza przestrzeni na to. Nie wiem, czy mówię to dokładnie, dusza, przestrzeń, ale to coś, co jest tutaj i widzę energię ludzi, czuję ich wibracje, czuję, jak czasami patrzą na mnie, nie wszyscy, i tak dlatego jeśli ktoś to słucha pierwszy raz albo ktoś trafia na taki film, to warto obejrzeć sobie film Niebiańska przepowiednia, albo na YouTubie jest film Oni żyją. Tam jest coś fajnego pokazane, dużo zrozumienia i coś takiego, co pokazuje, że myślimy, że ktoś obok nas jest istotą ludzką, ale nie do końca może być to prawdą i dlatego mi się wydaje, z mojego punktu widzenia, z mojego zrozumienia, mi się wydaje właśnie, że dlatego jest tyle cierpienia na świecie. Dlatego projekt Nordic White West powstaje i będzie budowany tak długo, jak
dusza będzie chciała iść z tym awatarem po tej ścieżce w zaufaniu. I ten projekt to jest to, że nie tylko wspólne gotowanie, wspólna medytacja, jazda konną i spędzanie czasu w naturze, ale nie postrzeganie tego świata jako coś prawdziwego. Nie identyfikowanie się z tym, co przychodzi, i to powoduje to, że czyta się sercem, dlatego poznanie siebie jest tak ważne, nie świata. Świat jest ok, jak się rośnie, jak się jest ciekawym, ale potem można przekierować uwagę do wnętrza i poznawać siebie. I to poznanie siebie spowoduje, że są wszystkie odpowiedzi. Te wszystkie odpowiedzi z zewnątrz są albo półśrodkami, albo nie do końca prawdziwe, które nas kierują, bo największą rzeczą, najważniejszą rzeczą w tej rzeczywistości jest wasza energia, nie wasze pieniądze, wasza uwaga, tak jak mówi pan Mieczysław Bielak. Dlatego mam nadzieję, że starczy mi pamięci w telefonie. Kochani, subskrybujcie albo przekazujcie to dalej, jeżeli to z wami rezonuje. Można mnie znaleźć na Nordic White West, na stronie internetowej. Tam jest numer telefonu do mnie albo e-mail. Można też wysłać wiadomość. Komentujcie, jeżeli znacie jakieś miejsce, gdzie można tworzyć coś wyjątkowego, a jeżeli jeszcze dostanę od was wsparcie, pomoc, bo nie chcę budować tego sam. To nie jest firma, w której robi się deadline'y albo wypełnia się regułki i dochodzi się do pewnych celów, tylko to jest dzielenie się tym światłem, tym wewnętrznym spokojem, bo na pewno jest nas dużo więcej. Wiem, bo większość ludzi się budzi i dlatego dostajemy rykoszetem, czy chcemy, czy nie. Jeżeli ktoś przeszedł przez tą noc duszy, te spotkanie z cieniami, tą integrację ze sobą, to podzielcie się, wyślijcie wiadomość, wyślijcie informację o tym, że też przez to przyszliście, że też doświadczacie rzeczy, które wychodzą poza logikę, bo to nie działa się logiką. Dlatego moje życie jakie było, jak się utożsamiałem z tą formą, to było tyle cierpienia, ale jeżeli to ja dałem komuś cierpienie, to jak najbardziej przyjmuję to w wdzięczności, w miłości, w akceptacji i jestem za to wdzięczny. Przebaczam sobie i przebaczam innym, którzy mnie skrzywdzili. Dlatego będę nagrywał takie filmy, żeby dotrzeć do jak największej grupy ludzi, którzy mi w tym, którzy podzielą się z tym ze mną, którzy będą w tym ze mną, którzy czują, bo chętnie bym pobył w takim towarzystwie, bo czuję się taki osamotniony. Dlatego dużo światełka wam przesyłam, dużo miłości, dużo wdzięczności. Nie jest łatwo czasami znaleźć odpowiednie słowa, ale wierzę, że kolejne filmy będą dużo bardziej głębsze, jeśli ten nie odniósł się do tego, bo do całej tej esencji, którą noszę w sobie, bo nie jest mi łatwo odnaleźć się w tym co teraz się dzieje. Ale wierzę, że wkrótce otrzymam odpowiedź, wierzę, że wkrótce przyjdzie coś, co
co zobaczę, tak jak się wchodzi na górę i widzi się piękny krajobraz. To jest inna perspektywa z ziemi, inna perspektywa z wody, inna perspektywa z góry. Także ślicznie Wam dziękuję. 21 minut to i tak, wow, super. I do zobaczenia na ścieżce. Pozdrawiam Was serdecznie.